500 km na piechotę po polskich górach. W słońcu, deszczu, z pięknymi widokami, ale też pięknymi, niczym moje odbicie w lustrze, po przejściu 40-kilometrowego odcinka szlaku. Do tego blisko 22 000 metrów przewyższeń. Znowu do góry, ale to jeszcze nie jest ostateczne do góry. To pewnie ponad 100 000 schodów. No. Albo i więcej. Kilka pasm górskich, niezliczone szczyty i masa wspomnień. No rewelacja. Nie jest dobrze, ale tu jest pięknie. To teraz wszystko jest takie... Coś w okolicy rzeczywiście się przechadza, ale nie sprawdzę, czy ciepłej, czy niedawno. Absolutnie kurde nie. Leżenie i picie kawy. Koniec. To jest moja lista luksusów. Mógłbym wstawać codziennie o 4:00, żeby o 5:00 być już na szlaku. Wszystko po to, żeby 16 dnia mojego marszu głównym szlakiem beskidzkim, najdłuższym szlakiem turystycznym w Polsce, po przejściu blisko 470 km, znaleźć się tu. Gdzieś w Beskidzie Śląskim, pośrodku niczego. Nieco ponad 30 km od mety w Ustroniu. Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest ostatni odcinek mojego przejścia głównym szlakiem beskidzkim. Bardzo się cieszę, że zechcieliście zaglądnąć do tego odcinka i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć do samego końca tego szlaku, czyli do mitycznej czerwonej kropki w Ustroniu. Mniej więcej za 30 km. Ten ostatni odcinek to będzie dla mnie spora niespodzianka, bo tej części Beskidu Śląskiego kompletnie nie znam. Wystartowałem rano na Pietraszonce, tam nocowałem w takiej agroturystyce. Bardzo ładne, widokowe miejsce. Cieszę się, że w ogóle je wykombinowałem, bo to raptem 300 metrów pewnie od szlaku, a daje to jakąś możliwość noclegu, a po drodze jeszcze minąłem stecówkę. Tam też są jakieś domki. No i wszystko będę dzisiaj tak w zasadzie odkrywał na nowo. Coś tam czytałem i jestem przygotowany na osnutą legendami stromiznę Wielkiej Czantorii. Wiem też, że dosłownie na sam koniec szlak jeszcze będzie chciał mnie przetestować jednym takim konkretnym podejściem, ale mam nadzieję się nie dać. Już nie po tych wszystkich dniach na szlaku. No i tak w miarę spokojnie będę sobie dreptał, oglądał, zwiedzał. Taka trochę runda honorowa na sam koniec tego przejścia, już bez jakichś tam większych szaleństw. Najważniejsze to właśnie spokojnie przemierzać szlak, żeby nie przydarzyła mi się na przykład jakaś głupia kontuzja, skręcenie. To by było dopiero. Od razu mi się przypominają chwile z wczoraj, kiedy padało, bo tam na jednym z takich ostrzejszych zejść gdzieś podjechała mi noga i teraz ciągnie mnie mięsień dwugłowy uda. No i nie jest dobrze, bo ten wczorajszy uślizg na błocie chyba był poważniejszy w skutkach niż mi się wydawało, bo przy każdym jakimś wyższym kroku strasznie mnie to udo kuje i ciągnie. Wymyśliłem najbardziej suchy żart na świecie. Trzymajcie się. Udo się, czy się nie udo? Więc spokojnie, do celu. Mam nadzieję, że widoków nie zabraknie. W Beskidzie Śląskim chyba rzeczywiście najsmutniejszy jest ten las.
No tak patrząc i porównując z innymi Beskidami. No i czynników, dlaczego ten las wygląda tak, a nie inaczej. Była cała masa, one się ze sobą wiązały, nakładały, ale wpływ miało też przede wszystkim to szaleństwo z przełomu XIX i XX wieku, kiedy zapotrzebowanie na drewno było po prostu gigantyczne i wycinano wszystko, co tylko przypominało drzewo, a w to miejsce sadzono przede wszystkim gatunki, które szybko rosły, głównie świerk. Często te świerki pochodziły z upraw alpejskich, czyli były przystosowane zupełnie do innych warunków, no i tutaj radziły sobie średnio. Były podatne na choroby, grzyby, osłabione drzewa były dobrą pożywką dla kornika, do tego dochodziły zanieczyszczenia przemysłowe, jakieś huraganowe wiatry, które świetnie radziły sobie z tymi słabymi drzewami. No i tych czynników była cała masa, przez co spacerując właśnie przez Beskid Śląski można zobaczyć, że ten las w wielu miejscach dopiero się odradza. Z tego, co też wyczytałem, to miejscowe nadleśnictwa pracują nad odbudową takiego pierwotnego składu lasu, w którym tych drzew było trochę więcej rodzajów niż jeden świerk, bo taka monokultura, jak się okazuje, no nic dobrego w tych stronach. No ale to oczywiście potrwa kilkadziesiąt, może nawet setki lat, bo chociażby taka jodła jest gatunkiem cieniolubnym. Nie można jej posadzić tak po prostu w szczerym polu, bo jej tam będzie niedobrze, będzie jej tam smutno. Ono musi wyrastać w jakimś takim miejscu zacienionym, czyli najpierw wzrosną inne drzewa, później dopiero ta jodła i ten proces trwa i trwa. No jak zwykle to bardzo uproszczony opis, taka tylko ciekawostka, która nasunęła mi się po tych kilkunastu dniach wędrówki. No Beskidy, taka zbiorcza nazwa na tę grupę pasm, ale spacerując przez te kilkanaście dni rzeczywiście można zobaczyć sporo podobieństw, ale też sporo różnic. Szlak prowadzi niby tu niżej, ale tu widzę, że jest taka duża skała. No oczywiście muszę zaglądnąć. Dodreptałem na przełęczku Balonkę. Ona rozdziela pasmo wiślańskie, Baraniej Góry, to które zwiedzałem wczoraj i częściowo dzisiaj, od pasma Stożka i Czantorii. Tej Czantorii ze stromym zejściem albo podejściem. Przez przełęcz przebiega też droga pomiędzy Istebną i Wisłą i moja wiedza na temat tych dwóch miejscowości jest niesamowicie rozległa. Wiem, że z Wisły pochodzi Adam Małysz, a z Istebnej pochodził Jerzy Kukuczka. To wszystko. Tak więc braków jest dużo do uzupełnienia. No a przełęcz, dużo asfaltu, dużo betonu. Tak więc zachwytów się po mnie nie spodziewajcie, ale są tu też chyba jakieś noclegi, a to sprawia, że swoje przejście przez Beskid Śląski można zaplanować pewnie na 10 różnych sposobów. Albo na 11, jeżeli macie znajomości. Teraz widzę, że tutaj w taką wąską ścieżynkę, tak więc w drogę, znowu do lasu. Chyba doczekałem się pierwszych, poważniejszych podejść. No chwilę musiałem na to czekać. A jednak jeszcze nie. To nie było żadne konkretne podejście. Więc czekam, bo trochę tych przewyższeń dzisiaj mam do pokonania. Oczywiście główna część to pod sam koniec.
Ale tutaj też coś powinno być, no i tak wyczekuję. Wiem, gdzie ukryły się wszystkie te podejścia. Pierwsze z nich na szlaku prowadzącym na Kiczory. Droga wygodna, ale rzeczywiście zrobiło się bardziej stromo niż do tej pory. Kiczera, Kiczerka jest w Beskidach. Tych szczytów o podobnej nazwie sporo. I w którymś z poprzednich odcinków wspominałem, że to od wołoskiego słowa kicze, oznaczającego zarost. I w tym kontekście odnoszącego się do faktu, że szczyt jest zarośnięty i zalesiony. I rzeczywiście ciągle to nazewnictwo aktualne, bo z Kiczor, tutaj liczba mnoga, Kiczory, w zasadzie nic nie widać. Może jakieś pojedyncze prześwity. O proszę, kawałeczek za szczytem Kiczor. Jest nawet cała taka tablica z podpisaną panoramą. Chociaż ta panorama taka dosyć skromna. Pewnie w przyszłości była bardziej okazała, no ale rośliny nie znoszą próżni. Jeżeli tylko jest miejsce do rośnięcia, to rosną. W ogóle ciekawa historia, słuchajcie, zmieniła się w międzyczasie granica. Trzeciego dnia, jeszcze na okrągliku, no i później na tym odcinku z Babiej Góry do Hali Miziowej szlak prowadził częściowo naszą południową granicą, ale ze Słowacją. Jestem na paśmie granicznym już i wszystko, co po tamtej stronie, jest już na Słowacji. Szedłem tak długo, przez te kilkanaście dni, że po tamtej stronie są już Czechy, bo ten odcinek teraz prowadzi właśnie południową granicą, ale z Czechami. Ale ciekawe skały. Na mapie podpisane są po prostu skały. I pewnie da się tu wejść, chociaż nie jest to takie bezproblemowe jak na tej wychodni wczorajszej na Magórce Radziechowskiej. Ale ja dzisiaj sobie obiecałem żadnych ekscesów, żadnych ryzykownych zachowań, które na końcu w zasadzie tego przejścia ryzykowałyby kontuzją. Tu jest taka mała wychodnia, tym się zadowolę. O proszę bardzo. Po schodkach. I całkiem ładny widok też. Minąłem właśnie bardzo ładnie położone schronisko na Stożku Wielkim. No i gdyby ten mój plan pierwotny się powiódł, to tutaj chciałem zanocować, wychodząc z Węgierskiej Górki, a później stąd już krótkim odcinkiem dotrzeć do Ustronia. 21 niecałych kilometrów zostało. Plany się zmieniły, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tyle też zostało mi dzisiaj do pokonania, a dzień jest piękny, pogoda dopisuje, no i są też bardzo fajne widoki, wreszcie to jakaś odmiana od tych leśnych odcinków.
oznaczenie szlaku na zejściu ze schroniska zasiało w mojej głowie pewne ziarno niepewności, bo niekiedy trafia się takie samotne drzewo albo słup, gdzie owszem są oznaczenia szlaku, ale jest tylko na przykład jeden, żółty. I nigdzie czerwonego nie widać w pobliżu. Dopiero kawałek dalej są dwa. No i zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno tędy, czy nie tędy. Zerkałem na mapę, no niby tutaj. Ale już miałem taką niepewność w sobie, że co jeśli gdzieś zabłądziłem na samym końcu tego przejścia. Na szczęście nie. Cały czas czerwonym, aż do Ustronia. Pod Stożkiem Małym też nie brakuje miejsc, gdzie można przenocować. No i rzeczywiście, planując swoją wędrówkę przez Beskid Śląski, spać można co kawałek i co chwilę. To jest coś, na co na pewno będę miał ochotę tuż po powrocie, ale niestety nie ma tak dobrze. Jak już się położę w łóżku, ktokolwiek mnie z niego wyciągnie, zostanie chyba nowym królem Arturem. Zrobiło się bardzo widokowo na tym odcinku. To już góra Cieślar, no i bardzo przyjemne dla oka widoki. Zrobiło się też tak trochę sielsko. Widać tam nawet Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, no i Baranią Górę, gdzie byłem wczoraj. No i tak sobie maszeruję niespiesznie. Minąłem kolejne schronisko, tym razem na Soszowie, które dumnie prezentuje swoją datę założenia. Rzeczywiście bardzo wiekowe, jeżeli chodzi o Beskidy, ale nie najstarsze, bo starsze jest to na Stożku Wielkim, który mijałem wcześniej. Na szczyt można też podjechać z Wisły kolejką. No i teraz sobie też tak myślę, że gdybym miał się napić kawy w każdym tym miejscu, które mijałem, to raz, że tętno miałbym kosmiczne, a dwa, że pewnie do tego Ustronia przed zmrokiem bym nie zdążył. Siła tkwi więc jak zwykle w umiarze. Chyba ostatni moment takiego luzu na szlaku przed tymi ostatnimi trudnościami w czasie przejścia całego głównego szlaku beskidzkiego. Jakby ścieżka chciała mnie trochę przygotować na to. Wczoraj, po tym długim dniu, kiedy podchodziłem już na Baranią Górę, no rzeczywiście miałem dość i byłem tam zmęczony. No nie ma co zmyślać, męczące to podejście. Chociaż na tym etapie wędrówki męczyłoby mnie pewnie wszystko. Taka Chochołowska pewnie by mnie zabiła swoją długością. Ale już niedaleko. Ale dzisiaj czuję się tak dobrze, jakbym ten główny szlak beskidzki dopiero zaczynał. Tak więc myślę, że będzie dobrze. Pewnie to jest ta magia bliskości drugiej kropki. Po mojej mowie pewnie szybko poznacie, że właśnie wchodzę na przedostatni szczyt w drodze do Ustronia, na metę. Podchodzę na Czantorię Wielką i rzeczywiście jest tutaj dosyć stromo, ale podobno to nic w porównaniu z drugą stroną, czyli tym szlakiem, którym ja będę schodził. W opinii wielu osób, które zaczynają szlak właśnie w Ustroniu i idą do Wołosatego, to podejście na sam początek przygody jawi się jako katorga,
No ja już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć je na własne oczy, tylko że ja będę nim schodził, co niekoniecznie musi być też banalne. Jest szczyt, a na szczycie okazała wieża widokowa. Mojego ulubionego typu oczywiście. Dać wszystko co pod butami. Wstęp płatny 10 zł. All the things that you could never be. Fajna wieża, ale nasze, zwłaszcza te gorczańskie, fajniejsze. No i bezpłatne. Było widać już z zabudowania Ustronia. Niestety, tak łatwo nie będzie, jak się wydaje, bo trzeba będzie jeszcze przejść po tej wybitnej górze po prawej stronie. To Równica. Nie tak źle. Nie wiem, co ci ludzie wymyślają. Przynajmniej w dół. Ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo martwi. Nie jest to zejście z Czantori, tylko Równica. Ta bardzo pokaźnych rozmiarów góra, którą obserwowałem tam wyżej, przy górnej stacji kolejki. No bo tam jeszcze będę musiał się wdrapać. No niemal na sam wierzchołek. Już na sam koniec. Ostatnie podejście to będzie. Zaczęły się podejścia, zaczęły się góry. I to nie byle jakie, bo właśnie wchodzę na Rozsypaniec. W zasadzie mój pierwszy szczyt na trasie całego głównego szlaku beskidzkiego. I to od razu nie byle jaki. Tyle wam powiem. Rzeczywiście kawał podejścia, a w moim przypadku zejścia. Nie zazdroszczę osobom, które zaczynają z Ustronia i na dzień dobry mają takie podejścia. No a ja jestem w Ustroniu. Ale to jeszcze nie meta, bo muszę wyjść na Równicę i dopiero ze szczytu dostać się do tego ostatniego punktu, czyli tej czerwonej kropki. Czyli jeszcze jakieś 400 metrów podejścia. Taki mało klimatyczny ten koniec. Wczoraj byłem na Baraniej Górze, gdzie źródła ma Wisła. No i właśnie przychodzę mostek nad tą rzeką, która tutaj w Ustroniu jest już całkiem sporej wielkości. Ruszam po ostatni szczyt w czasie tych 16 dni wędrówki przez główny szlak beskidzki. Ostatnie podejście w czasie tych 500 kilometrów. Kilkadziesiąt minut. A potem już tylko z górki do celu. Widzę, że tutaj jest trochę podobnie jak w przypadku drogi Nadmorskie Oko, gdzie biegnie sobie po prostu asfalt, a szlak niekiedy takimi skrótami przez las przecina zakosy. No i tutaj jest podobnie. Też raz na jakiś czas zawija się do lasu. Minąłem gwarne okolice Równicy i zanurzyłem się w lesie. Prawie dokładnie tak samo jak 16 dni temu w Bieszczadach, kiedy zaczynałem tę wędrówkę. Od tego miejsca mniej więcej ścieżka będzie prowadzić już tylko w dół i została mniej więcej godzina.
około 4 km z tych 500. 4 ostatnie kilometry głównego szlaku beskidzkiego. I tak po prostu coś, co jeszcze 16 dni wcześniej wydawało się niezwykle odległe, zbliżało się ku końcowi. Jest i kropka. Tak zwyczajowo w górach oznacza się początek albo koniec szlaku. Dla mnie będzie to start długodystansowej przygody. Właśnie tutaj w Wołosatem zaczynam główny szlak beskidzki. Czeka mnie blisko 500 km przygody. Przygody nie byle jakiej, ale co ważne, pełnej górskiej prostoty, poczucia wolności i zachwytu nad otoczeniem. No, przeplatanej może niekiedy delikatnym zmęczeniem. Kawał drogi, co? Dzięki, że chcieliście mi towarzyszyć w tej przygodzie. Dzięki za wszystkie wasze miłe słowa i spotkania na szlaku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!